Cześć kochani, znowu po raz trzeci tutaj na naszym kanale gościmy Michała Mioduńskiego, coacha. Wiecie już doskonale, że bardzo nie lubię tych określeń jakichś takich, ale wielokrotnie mówimy, że czasami trudno zastąpić jakieś słowo, nazwę, pojęcie, termin jakimś innym słowem, więc dobra, dajmy się w spokój z tym coachem, już niech będzie. Michale, daruję ci tego coacha całego i tak dalej. Że mówię żartobliwie. Tutaj dla tych, którzy może po raz pierwszy weszli na nasz kanał, zapoznają się. Chcę tylko powiedzieć, że ten kanał jest poświęcony wszelkim sprawom związanym ze zdrowiem. Zdrowie to nie jest tylko zdrowie ciała, to jest psychika, umysł, to jest nasz duch, to jest wieloaspektowość, to jest odżywianie, suplementacja, wpływ pól magnetycznych, wody, ćwiczeń fizycznych, rozwój duchowy, rozwój osobisty. I akurat kilka miesięcy temu właśnie poznałem pana Michała Mioduńskiego. No Michała po prostu, jak to mówi Jacek Sokol. Na Tak, jednej z ja naszych, panem nie jestem. na jednej z naszych konferencji zdrowia i współpracy w Radomsku koło Częstochowy, i zaprzyjaźniliśmy się po prostu, mamy jakieś takie nadawania na wspólnych falach. Myślę, że się całkiem nieźle rozumiemy. I w tych naszych audycjach, w tych naszych wywiadach, gdzie Michał rozwija pewne bardzo ciekawe tematy, przynajmniej dla mnie bardzo ciekawe. Ciekawy jestem, jak z kolei wy będziecie to odbierać, nasi goście, a w zasadzie nasi już domownicy na tym kanale. Rozmawialiśmy tam szczątkowo, coś tam wspominałeś, Michał, że ty się zajmujesz również hipnozą. Czyli Michał, sorry, ja cię miałem za poważnego faceta, a ty jakimiś czarami, marami się odbywasz, słuchaj, jakieś wybuchy będą, szklane kule, pióra, nie wiem, co tam wymyślisz. Hipnoza. No ja wiem, że hipnoza to jest to z greckiego hypnos, sen, to wiem. I czasami mówimy o kimś, no nie, no w stanie hipnozy, no zakochał się jak kretyn, idiota, przecież to nie jest dla niego, albo odwrotnie, to ona się zakochała. I ktoś mówi, nie, no jak zahipnotyzowany jest facet. I to ten termin hipnoza, z tego co wiem, to jest zdefiniowany jako stan takiego prawidłowo funkcjonującego umysłu, ale gdzie uwaga tej osoby, która jest w stanie hipnozy, skierowana, zogniskowana jest bardzo wąsko na pewnych bodźcach i tak jakby boczne bodźce prawie że na nią nie oddziałują zupełnie. Wyłączony jest na przykład krytycyzm, jakieś krytyczne osądy. Nie chodzi o krytykowanie, tylko rodzaj takiego umiejętności spostrzeżenia, w jakiej sytuacji się znalazłem, czyli znowu to ten efekt tego głupiego zakochania. Jejku, jak ciele widzi się tylko, nie widzi się nic z boku, tylko jeden ten nasz obiekt i tak dalej, więc to jest Tak, rodzaj pamiętam. hipnozy. Zaraz mi ewentualnie, że tak powiem, naprostujesz mnie, ale słuchaj, inaczej można powiedzieć, że hipnoza to jest taki stan odmiennej czy odmienionej świadomości. Michał, weź przybliż tą sprawę, to czym się zajmujesz w tej hipnozie, bo jest też tak zwana autohipnoza, którą możemy wykorzystać. Przybliż nam te tematy. Jak najbardziej, ja bardzo chętnie i przede wszystkim chciałbym przywitać wszystkich, którzy tutaj zaszczycili mnie swoją obecnością i oglądają ten film z moją gadającą głową, także dzięki wielkie. I słuchajcie, hipnoza tak, to prosta sprawa można by powiedzieć, wystarczy powiedzieć parę słów, żeby ktoś zaczął gdakać jak kura, nie? Tak się bardzo często kojarzy to, nie? Bo to Tak, tak, hipnoza tak, sceniczna, jakieś tak. show, jakiś występ, to co mówiłeś na początku. Ale słuchajcie, tutaj praktycznie rzecz biorąc, to właśnie nie są żadne czary-mary, czy jak ja lubię mówić mambo jumbo. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby świadomie wpłynąć na częstotliwość fal mózgowych, co na EEG można bez problemu zbadać i można sprawdzić. Także to jest spokojnie, można powiedzieć, normalna już mierzalna nauka, którą można policzyć i którą można doświadczalnie powtórzyć, czyli te same zdarzenia, te same eksperymenty, te same stany świadomości można
zmierzyć urządzeniami, które my mamy, które posiadamy i które wykorzystujemy normalnie tak w życiu, może nie w życiu codziennym my jako my, ale naukowcy wykorzystują, czy lekarze w życiu codziennym. Dlatego to wszystko jest już mierzalne, a nie jest to jedynie jeden wielki show, czy jakieś manipulowanie innymi. Co nie zmienia faktu, że to też jest możliwe, aczkolwiek to zależy od stanu świadomości. Ja, słuchajcie, lubię tłumaczyć stan transu hipnotycznego od drugiej strony. Na pewno każdy z nas się kiedyś z kimś pokłócił. I na pewno leciały różnego rodzaju stwierdzenia, argumenty, słowa, których normalnie byśmy nie Słowa na powiedzieli. pewno leciały. Tak, czasami nawet przedmioty, nie? Ale my tu bierzemy pod uwagę w zasadzie słowa przede wszystkim, aczkolwiek czyny też, dlatego że w stanie takiej irytacji nasze postrzeganie rzeczywistości się zawęża. Mhm. My nie widzimy pewnych rzeczy, które są tak na dobrą sprawę logiczne i mówimy rzeczy, których byśmy normalnie nie powiedzieli. No a jak żeśmy powiedzieli, jak nienormalnie? Normalnie żeśmy powiedzieli, tylko w innej częstotliwości fal mózgowych. Robimy rzeczy, których byśmy normalnie tak nie zrobili, ale przecież normalnie żeśmy to zrobili. Zmienił się jedynie stan naszego umysłu, czyli częstotliwość fal mózgowych była inna. I każdy tego przeżył, każdy to doświadczył. To skoro można to zrobić w jedną stronę, dlaczego nie można tego zrobić w drugą stronę? Skoro można zwiększyć częstotliwość fal mózgowych i zawężyć wężenie, dlaczego nie zwolnić częstotliwości fal mózgowych i nie poszerzyć naszego widzenia? Aha. I słuchajcie, o to właśnie chodzi w hipnozie. I w zależności od tego, jak głęboko jesteśmy w stanie zejść, jak bardzo jesteśmy w stanie zwolnić tą częstotliwość fal mózgowych, tak wiele jesteśmy zobaczyć w stanie tego, co i tak w naszej głowie siedzi. I dlatego przypominanie sobie pewnych zdarzeń, przypominanie sobie, gdzie żeśmy zostawili kluczyki w stanie transu hipnotycznego czy relaksacji, jest o wiele prostsze niż w stanie nerwowego szukania tych kluczy. Mhm. Tak. I to jest cała tajemnica hipnozy, także myślę, że było na tyle obrazowo, że było zrozumiałe. Dobrze mówię, Janusz? Tak, wiesz co, przypomniało mi się takie powiedzenie z tym, jak powiedziałeś o kluczach. Gdzieś położyłem klucze i teraz się gorączkowo szukam. Się wkurzam, gdzie one są? No jasna cholera i tak dalej, i tak dalej. I to jest gorączka i ta gorączka zawęża nam myślenie, bo jestem spięty. Nie widzę szeroko. I co wówczas pomaga? U mnie na Podlasiu funkcjonuje takie określenie, nie wiem jak w innych częściach Polski, cholerny świat. Diabeł nakrył się ogonem i przykrył to. Weź usiądź, odpręż się, jedź coś zrób innego, czyli wyjdź poza okręg, poza tą zogniskowaną ścieżkę, zostaw to teraz. Przyjdziesz, Tak. wyciszysz się, masz poszersze spojrzenie, o, leży. Prawie na oczach. Tylko myśmy wcześniej tego nie widzieli. Dlaczego? Bo wściekłość, bo to ktoś mi schował, oczywiście szukanie oczywiście kozła ofiarnego zazwyczaj, bo ona Tak. mi to położyła, albo on mi to zmienił, No. albo dzieci grzebały, jak To w tym wiedźma taka, tam nie? swoje dzieci korki wykręciły i tak dalej. A więc silna ścieżka takiego zogniskowania, klapy na oczach i nic nie widzę kompletnie na bokach. Czy dobrze myślę? No dokładnie tak to jest. I tutaj tylko i wyłącznie o to chodzi. Także moja rola tutaj jako hipnotyzera, ty mówiłeś o terminach, nie? Ja nie lubię nazywać siebie hipnoterapeutą, bo ja nie jestem terapeutą. Ja nie prowadzę procesu terapeutycznego w żaden sposób, także ja wolę mówić hipnotyzer kliniczny, O, nie w formie terapii. Nie, terapia jest, powiem tak, terapia jest bardziej z potrzeby zewnętrznej, na terapię trzeba iść, na terapię się jest bardziej wysyłanym i jeżeli rzeczywiście jest taka sytuacja, to ja jak najbardziej to wspieram, bo sam byłem na terapii i też bardzo z niej skorzystałem
i bardzo się cieszę, że na niej byłem i pozwoliła mi ona wyjść w jakiś sposób do przodu. Natomiast ja chcę tutaj konkretnie powiedzieć, że moja praca nie polega na prowadzeniu procesu terapeutycznego. Moja praca polega znowu na prowadzeniu procesu edukacyjnego, tylko w zmienionym stanie świadomości tym razem. To jest ta różnica. Także ja hipnozę wykorzystuję w coachingu i coaching w hipnozie w sumie można też powiedzieć, ale bardziej w coachingu wykorzystuję hipnozę jako jedno z narzędzi i w ten sposób właśnie pomagam panować nad tą częstotliwością fal mózgowych. Uczę ludzi, jak ją zmieniać. Mhm. A zaczęło się, wiesz, od czego, nie? No, no, dawaj, dawaj. Od medytacji w jodze, jak miałem 11 Ach, lat. rozumiem, jasne. Tak, tak. U mnie praktycznie rzecz biorąc wszystko sprowadza się do tego początku w jodze. I dlaczego ja o tym mówię, nie? Dlatego, że my w hipnozie, zmierzając do jakiegoś rozwiązania, cofamy się do początku, do tego, kiedy zaczęliśmy dany problem tworzyć sobie. I dla mnie tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ktoś powie, że on widzi siebie we wcześniejszym życiu, jak się dzieje coś innego i on stworzył sobie ten problem tam, czy on widzi siebie w dzieciństwie, czy on widzi siebie w innej galaktyce, czy on widzi siebie w świecie duchowym, jak jest pojmany i coś się dzieje, dlatego że różne osoby mają różne poglądy, przekonania i wierzenia i opowiadają różne rzeczy. Dla mnie istotne jest to, w jakiej sytuacji ta osoba jest pod kątem emocjonalnym. Jakie emocje wyzwala ta sytuacja, która się danej osobie pojawiła i co z tą sytuacją my jesteśmy w stanie zrobić z poziomu głębokiego odprężenia i wiedzy, którą ta osoba rzeczywiście i tak ma w sobie. Bo wiesz, różnie się mówi. Hipnoza w poprzednie wcielenia, mówi Tak, się w tak. świat duchowy, ezoteryczna hipnoza, energetyczna hipnoza. Regresów, Pojęć jest bardzo gdzieś tam dużo. przeszłość, tak. A też się mówi tak jak regresyjna, tak się mówi progresyjna, czyli do przodu to, co się dopiero zdarzy, bo czas jest praktycznie rzecz biorąc jednokierunkowy tylko w naszym wymiarze i w innych wymiarach ten czas jest wielokierunkowy. Także można tak samo w przód, jak i w tył. To, na jakiej zasadzie ja pracuję, praktycznie jest pod tym względem neutralne. Dlatego, że dla mnie największe znaczenie ma to, jak w danej sytuacji ta osoba odbiera sytuację pod kątem emocjonalnym i jak przy szerokim podejściu umysłu do tego i postrzegania tej sytuacji w stanie głębokiego odprężenia, my jesteśmy w stanie to zagadnienie podejść i rozwiązać przeszkodę, która znalazła się akurat na drodze. I w dużym, bardzo dużym uproszczeniu na tym właśnie polega moja praca i praca w zasadzie w hipnozie klinicznej. Chodzi o to, żeby zmienić ten dany schemat, jakby przerwać go. To jest, my poruszamy się danym schematem i on jest jak taka płyta, która gra cały czas tą samą melodię. My się zachowujemy w ten sam sposób. A my po prostu chcemy tą płytę przerysować, ona zaczyna przeskakiwać i to wiesz, co się dzieje z płytami przerysowanymi, nie? Już się jej nie odtworzy, ona będzie już zawsze przeskakiwać. I ja chcę przerysować właśnie te stare nagranie, te stare przekonanie, ten stary pogląd tak mocno, że nasza podświadomość nie będzie w stanie tego już odtworzyć. Właśnie, czyli I po ja prostu pozbyć się raz nareszcie, zarysować Tak, to, rozbić tak. stare paradygmaty jakieś, które w nas Mhm. tkwią. Zgadza się. Ja wiesz co, ty masz taki otwarty kanał i takie otwarte podejście, tak że my możemy spokojnie sobie tutaj porozmawiać o siusianiu, prawda? Ojej, zaraz Michał, żebyśmy uzgodnili jedną rzecz, bo ja kiedyś, jak robiłem, pamiętam w Nisku wykłady daleko na Podkarpaciu i tam było masa ludzi i tak dalej, ja mówię o papierkach lakmusowych, na które się siusia,
O, tak przy okazji mam. Tu papierki Tak. lakmusowe do czego? Do kontroli pH porannego moczu. To zawsze przy mnie jest. A więc siusiam na takie papiereczki. O, tutaj żółte. I później sprawdzam kolorek, Aha. jaki jest, jaki powinien być. No i mówię na wykładzie, że no i bierzemy te papierki, siusiamy. A na przerwie podchodzi do mnie mój znajomy: Janusz, ty nieprawidłowo to mówisz, ale zaraz co? Bo ja nie wiedziałem, nie pamiętam. No siusiamy. A jak ja mam mówić? Oddajemy mocz. Ja mówię: poważnie już skupują? Boże, lecę do punktu skupu. No. No więc dobrze mówimy, I możemy Michał, o siusiać. siusianiu. Niech ci będzie. Nasi goście to darują nam. Super, Przekonaj Michał. fantastycznie. Cieszę się bardzo i powiedz mi w takim razie, kurde, gdybym ja taki stary chłop w kwiecie wieku, ja Nie zawsze będę powtarzaj w mnie, kwiecie młody wieku, człowieku. ale w kwiecie wieku zawsze możemy być. O, Gdybym ja gdzieś tam wyszedł, spotkał się z ludźmi i w miejscu publicznym tak się zsiusiał, to by był wstyd, nie? ojejku, Boże, zalane nogawki, jak ja wyglądam, ludzie patrzą, a nie No, odwracają oczy niektórzy, a inni po prostu: coś ty zrobił, jak ty wyglądasz. ale wiesz, że ja to robiłem kiedyś regularnie? O cholera, to był problem. No, w zasadzie nie, bo nikt się nie przejmował. Nawet niektórzy mówili, że to słodkie. A jak byłeś mały, maluśki, Mhm. właśnie. I widzisz, i wtedy to nie miało znaczenia. I to, że ja to wtedy robiłem, to nie powoduje, że ja się teraz wstydzę za to, że to robiłem kiedyś w przeszłości. A ja ci podam inną sytuację. Dobry Y, przykład, ale wiesz co, że nawet sobie No, tego nie uświadamiałem. widzisz, to ja to przełożę teraz na hipnozę i pokażę, w jaki sposób ja pracuję. Poczekaj, Bo to akurat, Michał, bo siusianie to jeszcze delikatnie, a jak się, że tak powiem, zerżnęliśmy się ostro w pieluchy 4 razy w ciągu dnia i mama no, przewijała i myła nasze te dupki. I jakie tak, jejku, jaka kupa wielka! A mając 70 lat, ale ten stary się, no właśnie, dopowiedzcie, co tam było, no nie? no właśnie. A ja wiesz, a ja to bardziej w odniesieniu takim indywidualnym powiem, nie? Bo to No, no, wiesz, różne rzeczy się zdarzały, ale zdarzają się takie sytuacje i to wiesz, my akurat jesteśmy prelegentami, także my nie mamy problemu z występowaniem publicznym, ale dla wielu osób to jest problem. tak. I słuchaj, często się zdarza, że w dzieciństwie dziecko zrobiło coś, powiedziało coś, wystąpiło gdzieś na imprezie rodzinnej. I to wiesz, jak to szczególnie polskie nasze imprezy rodzinne, cała rodzina siedzi, wszyscy się śmieją. Ja tak przynajmniej pamiętam z dzieciństwa całego mojego. Zresztą do teraz na imprezach często jest tak, że właśnie dużo rodziny przychodzi i jest sympatycznie po prostu. I jak Michałku, jest małe, powiedz cioci i wujkowi wierszyk. tak. I nagle wszyscy patrzą, ja się zająknąłem, przewróciłem, coś tam jeszcze, wszyscy się śmieją, nikt nic złego nie miał na myśli, ale we mnie coś się stało. Mhm. I zostało to tak silnie wtedy zapisane, że ja, dorosły mężczyzna, mam coś powiedzieć, mam wystąpić przed grupą, mam jako nastolatek odpowiedzieć na środku klasy na pytania, bo jestem pytany z czegoś. I ja się czuję tak jak wtedy, jak miałem, nie wiem, załóżmy 4 latka i to się zdarzyło. Tak. I te zdarzenie jest tak silnie zapisane, że za każdym razem, jak ja jestem przed grupą ludzi i mam coś robić, mam przemawiać, jestem odpytywany, cokolwiek się dzieje, we mnie się włącza ten sam mechanizm obronny, zamykam się w sobie i uciekam. I wiele osób, i to ja mówię z praktyki już mojej, gdzie ja pracowałem z osobami, które pod kątem biznesu też chciały się rozwijać, Mhm. okazywało się, że coś, jakieś zdarzenie było i ta płyta się odtwarzała non-stop. Przy każdym wystąpieniu publicznym, a teraz wystąpi nam Michał, a Michał włącza płytę, wychodzi i odtwarza tą samą płytę, widzi wszystkich ludzi i czuje to, co się stało wtedy, te same emocje, tak samo zaczyna się kurczyć. Tak. I co ja robię z takim klientem? Ja odtwarzam tą sytuację jeszcze raz, ale w inny sposób. Ja ją kieruję w inny sposób, my ją budujemy w inny sposób
i przerysowujemy tą starą płytę tak mocno różnymi technikami, w zależności od tego, co w danym momencie nam tutaj jest bliższe, że ta płyta przestaje się odtwarzać. I teraz Mhm. pytanie, czy to oznacza, że ta osoba wyjdzie i ona może występować? Nie, bo cały czas się trzeba tego nauczyć, bo w wieku tych 4 lat, kiedy to się zdarzyło, ta osoba przestała się uczyć występować przed ludźmi. I my musimy wrócić do tego 4. roku życia i wszystko po kolei nadrobić. I to już jest bardzo często praca coachingowa, aczkolwiek idzie szybko. Jeżeli jest Czyli ta jeżeli płyta dobrze dobrze przerysowana, to zrozumiałem, to idzie szybko. załóżmy, dobrze, zmieniłeś paradygmat, zmieniłeś tak jakby warunki, te stare warunki obciążenia, nazwijmy to tak, zniknęły, trauma zniknęła, natomiast niestety straciliśmy masę czasu, bo od tamtej pory ten człowiek się niczego nie nauczył, nie miał szans na to. On nie był niczemu winien. To były po prostu przyczyny, bo ja też nie mówię o winach, tylko o przyczynach, które Tak. spowodowały to czy tamto, a nie, bo jesteś winny, bo to, jak ty się zachowujesz, poczucie winy oczywiście. Tylko już ten człowiek nie miał szansy na nabycie pewnych umiejętności. Dobrze myślę? Tak, zgadza się. Na szczęście jest tak, że myśmy nabywali różnych innych podobnych umiejętności i możemy wykorzystać te umiejętności, które mamy i przetransferować je właśnie do tej strefy tutaj wystąpień publicznych. I to jest jeden bardzo fajny przykład wykorzystania właśnie hipnozy klinicznej do tego, żeby pokonać coś, co nas zablokowało w przeszłości i utrudnia nam życie teraz. Ciekawe Także to wszystko. pytanie ci się rodzi. To znaczy właśnie, słuchaj, no bo ja też, jak każdy zresztą, miałem bardzo traumatyczne przeżycia w dzieciństwie. Do dzisiaj pamiętam pewne obrazy, Mhm, bardzo trudne układy z ojcem, a ojciec, mama zawsze to są bardzo, mam na myśli te psychologiczne uwarunkowania, mają ogromny wpływ mhm, na nas. Jeżeli, jak się to mówi w dawnych wierzeniach, że jak matka przeklnie, czy ojciec przeklnie, to już coś strasznego jest, ale mhm, słuchajcie, właśnie ludzie kiedyś wierzyli w takie rzeczy, bo to istniało. To nie było przypadkiem, że bo ty uwierzyłeś w to, autosugestia i to leciało. Po prostu miało wpływ. Nie, tak faktycznie było. Najbliżsi mają, może dlatego, że jest biologiczne, bardzo silne połączenie. Pamięć komórkowa całego rodu, w jajeczku, w plemniku i tak dalej. I to, co powie matka, to, co powie ojciec, a zwłaszcza te najgorsze rzeczy, to później się, ja znam sporo osób, które mają z tym po prostu problemy, a więc pewne paradygmaty wbite, które spowodowały ciężkie traumy, ciężkie przeżycia i my tak jakby wypieramy to, nie pamiętamy, a potem okazuje się, że to istnieje. i działa bardzo Tyle mocno, bo zrozumiałem. zostało głęboko emocjonalnie zapisane. Tak, emocjonalnie zapisane i trzeba zmienić. Ja mówię, się nie znam na tym, ja tylko jestem takim naturczykiem, który stara się tylko myśleć, zastanawiać się. Też uczestniczyłem w różnego rodzaju takich sesjach terapeutycznych, jakiś tam regressing czy jakieś inne historie, czy ustawienia hellingerowskie i tak dalej i powychodziły takie rzeczy, o których mi się nie śniło. Ja wtedy dopiero Mhm, zacząłem rozumieć, dlaczego historia mojej rodziny na przykład tak się układały, dlaczego na przykład pewne stany z moim ojcem były takie, jakie były i jak to się odbiło na mnie, na moim bracie, na mojej mamie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie ma nic przypadkowego i dlatego słuchajcie, kochani, jeżeli macie jakieś po prostu problemy, to czasami naprawdę trzeba do kogoś zwrócić się z prośbą o pomoc, bo sami sobie włosów nie ostrzyżemy. My możemy się umyć co najwyżej sami. I to czasami zgadza podstawiamy się. plecy, umyj mi plecy, tak? Do kogoś. Oczywiście to jest tylko pewna metafora, tak jak to jest, zawsze u mnie bywa. A więc trzeba iść do po prostu fachowca. No akurat Michał jest takim fachowcem, może po prostu pomóc. Tak. Jeszcze po prostu słuchaj, no dobra, ale bo tak, jest hipnoza. I inaczej może zacznę. Swego czasu, zaraz ile mam minut? 13 minut, wyrobimy się. Swego czasu na szkoleniach jeździłem między innymi do Zawiercia raz w miesiącu, to były dwudniowe szkolenia.
powiedzmy dotyczące takiego właśnie kompleksowego programu zdrowia, ale tam były sprawy biznesowe poruszone i tak dalej. I ja mówiłem organizatorom, mówię, słuchajcie, trzeba tutaj dać ludziom coś jeszcze. Nie wystarczy tylko, że mówicie o tym, o jakichś produktach, o tym, to jest najmniej ważne. Jeżeli ludzie chcą zarobić oprócz tego na własną kurację, żeby być zdrowymi cieleśnie, to oni muszą też mieć pieniądze, a czasami są ludzie tacy, że pozornie, tak jak ja, to przez wiele lat mnie dotyczyło. Ludzie mówią, Janusz, ty masz takie niesamowite zdolności, takie możliwości. Czemu masz problemy na przykład finansowe? I ja wtedy też nie wiedziałam, o co chodzi. Zrozumiałem po wielu latach, że to się wiąże ze stanami świadomości i mówiłem tym organizatorem, mówię, słuchajcie, bo zaczynam rozumieć, zacząłem zmieniać moją rzeczywistość, ona faktycznie zaczęła się zmieniać, już wiedziałem jak, mówię, trzeba dać imś jakieś wykłady, prelekcje na temat stwarzania, na temat świadomości, jak pracować z podświadomością, świadomością i tak zwaną nadświadomością, z absolutem. Prościa będzie wam dane. Mówi pewne pismo, tylko jak o Tak. to poprosić? Boże, daj mi pieniędzy, bo widzisz, że jestem taki biedny, przywróć mi zdrowie, bo jestem chory. No i okazuje się, że Bóg nie wysłuchuje, ani nie masz kasy, ani nie masz zdrowia. A co żeś stwierdził? O co prosiłeś? O to, żeby nie być chorym, no ale to stwierdziłeś fakt choroby, albo stwierdziłeś brak kasy, że nie masz pieniędzy. Więc stwierdziłeś ten stan, stworzyłeś. Trzeba zupełnie inaczej pracować. I teraz o co mi chodzi? Bo w tej całej hipnozie to przecież chodzi o zakodowanie, wyrzucenie pewnych starych rzeczy, które się kompletnie nie nadają i nam przeszkadzają, rozbicie tego kokonu i nagranie nowej wiedzy do podświadomości. Czy Michał, czy to też masz na myśli, to też robisz? Wiesz co, pierwsza podstawowa sprawa, starej wiedzy się nie wymazuje. To nie jest Znaczy, no twardy może dysk. źle użyłem sformułowania. Wiem o co chodzi, Mhm. tak. To chodzi o to, żeby nadpisać to, co było i wprowadzić nowe, które jest aktualne. I stare wtedy przestaje Podoba mi się działać. to słowo, nadpisanie. Tak, słusznie, masz rację. Mhm. Tak. Także to spokojnie, to bez problemu działa. I do tego wykorzystujemy właśnie ten głęboki trans, żeby to na głębokich poziomach się zapisywało. I do tego też automatycznie wykorzystujemy stany emocjonalne i nasze emocje, które pomagają bardzo mocno zapisywać te rzeczy, które są istotne. I ja tu podam taki przykład konkretny też, zresztą mam projekt na to oparty, Playlista Mocy się nazywa, zaraz powiem o co chodzi. Miałem o to pytać, ale mi się pozwolę ci skończyć. Playlista mocy. O co tu chodzi? Tak. Chodzi ogólnie o to, że wszystko, co się dzieje na poziomie emocjonalnym, jest zapisywane głębiej i mocniej niż wiedza po prostu dostarczana nam tak na sucho. I każdy z nas na pewno ma playlista, nie? Bo to jest jakaś muzyka leci, każdy z nas ma jakąś piosenkę, która nam się kojarzy, bo na tej imprezie działo się to, tamto i sobie myślimy. I w związku z tym, jak ktoś gdzieś idzie, wchodzi do centrum handlowego i puszczają tą piosenkę, to akurat nam się przypominają te emocje, które mamy zakotwiczone tutaj, Tak. to jest oficjalne, formalne sformułowanie, mamy zakotwiczone emocje do danej piosenki i te emocje nam się odpalają z powrotem. Mhm. I ja stwierdziłem, dobra, skoro hipnoza, skoro coaching, to zróbmy playlistę mocy, zakotwiczmy emocje w piosence albo przy piosence zakotwiczmy emocje sobie, które ta piosenka będzie nam tutaj odpalać w jakiś sposób. Bądź jeszcze raz, ja Ci pokażę. Słuchajcie, że kochani, niechcący akurat kliknąłem, zakończyłem nagrywanie, więc tutaj będzie taki pewien fragment, ostatnie nasze 10 minut, takie jest trochę zerwę. Nie będzie mi się chciało kleić tego filmu, ale wybaczcie, że to będzie taki ciąg jeden logiczny. Dobra, wracamy w każdym razie do tej playlisty mocy. Jest hipnoza czy medytacja. Ja wprowadzam w stan emocjonalny, rozluźnienia, relaksacji. Powoduje, przez to co mówię, co ustaliliśmy wcześniej, powoduje, że tobie jest łatwiej wytworzyć jakieś określone emocje i jakieś poczucie, typu na przykład, że
dam radę, że jestem w stanie coś zrobić i mam siłę, żeby podejmować jakieś określone działania. I to wszystko, co jest pozytywne w nas, ja jestem w stanie wtedy rozbudzić. I puszczam piosenkę, o której wcześniej żeśmy sobie rozmawiali. Tłumaczyli jej, bo zwykle wykorzystuję piosenki anglojęzyczne, tłumaczyliśmy tekst z angielskiego na polski i dodali znaczenie do tych słów, takie można powiedzieć bardziej artystyczne, nie bezpośrednio, tylko co to w rzeczywistości oznacza. W związku z tym ty rozumiesz tą piosenkę w zupełnie inny sposób niż ktoś inny może ją zrozumieć, ale rozumiesz tą piosenkę w taki sposób, że ta piosenka motywuje cię do pracy, przypomina ci twoje sukcesy i pokazuje, że ty rzeczywiście tych sukcesów możesz odnieść jeszcze więcej. I to robimy w trakcie medytacji czy w trakcie seansu hipnotycznego. W związku z tym ty masz playlistę mocy, bo ty później taką piosenkę sobie puszczasz za każdym razem, jak masz słabszy moment i możesz działać i czujesz siłę, czujesz moc, lecisz do przodu. Tylko dlatego, że ta piosenka była jakby takim zapalnikiem do tego wszystkiego, co zostało tam zakotwiczone, czyli do tych wszystkich emocji, do tych wszystkich wspomnień, bo ja ci nie wgrywam niczego nieprawdziwego. To nie jest tak, hipnoterapeuta czy hipnotyzer nie mają takiej mocy, żeby wgrać ci coś, czego ty nie chcesz przyjąć. W związku z tym ja po prostu przypominam ci twoje sukcesy, kotwiczę je do tej piosenki i później ty, bez mojej pomocy, wiem, mało marketingowe, bo zamiast przychodzić do mnie na sesję, to ty sobie puszczasz piosenkę, nie? Ale ty sobie puszczasz piosenkę i ty sobie to wszystko przypominasz i jeszcze wzmacniasz. I od razu masz chęć, ochotę do działania, od razu czujesz się lepiej, od razu, nie wiem, przytulasz swoje wewnętrzne dziecko, w zależności od tego, nad czym akurat pracujemy i w jaki sposób opracowaliśmy piosenkę. Także to jest coś, co można robić regularnie, nie tylko ze mną, ale można sobie samemu zrobić. Przecież my to robimy. Pierwszy pocałunek, leciała piosenka, w sumie beznadziejna, ale kojarzy nam się z pierwszym pocałunkiem. W związku z tym Zakotwiczyło się. emocje przy tej piosence są zupełnie inne. A piosenka mówi o czymś smutnym, ale sama melodia, my nawet słów możemy nie rozumieć. Sama melodia powoduje, że czujemy smak tych ust, nie? I tak, i skojarzenia, momentalnie skojarzenia. To wiesz co, przypomina mi się historia, no w ogólniaku byłem zakochany w dziewczynie. Później żeśmy się rozstali po iluś tam latach, no nie z mojej, że tak powiem, to nie było z mojej strony rozstanie. I ona akurat, jej ojciec, no miał wtedy pieniądze, to były takie czasy, lata PRL-u i kupował taki charakterystyczny dezodorant, tabak w Peweksie gdzieś tam, bardzo drogi i tak dalej. Żadna inna dziewczyna nie miała czegoś takiego. I ja po wielu latach jadę gdzieś tam w Białymstoku, pamiętam, autobusem i nagle zaleciała mi taka woń tego dezodorantu. Wiecie co, że od razu było skojarzenie, o, Marta, akurat miała na imię Marta. Gdzie? Rozglądam się. Nie, nie ma. To było skojarzenie, tak? Była inna dziewczyna, ale od razu zobaczcie obraz, wszystko, uczucia, od razu wszystko funkcjonowało. Dokładnie tak to jest, tak to działa, dokładnie w taki sposób to funkcjonuje. No i hipnoza czy autohipnoza, jeżeli ktoś ma na tyle chęci, zaciętości, żeby pracować samodzielnie, w taki sposób właśnie działają i takie rzeczy pozwalają robić. Ale wiesz co, tutaj moja takie jakby spostrzeżenie. Niedawno zamieściłem taką audycję, implementacja suplementacji. Tytuł dziwaczny troszeczkę, i gdzie tłumaczyłem, że jeżeli na przykład robię kompleksowy program zdrowia, no to co robimy, to mówię, słuchajcie, ten program, ta suplementacja ma być z nami, czyli implementacja to nasze prowadzenie. Ja jestem, znaczy jest sprawa taka, że dziecko, zanim zacznie chodzić samodzielnie do szkoły, to kilka razy rodzic powinien je zawieźć, przyprowadzić za rączkę i tak dalej. A więc
Tak samo trening sportowy ma się odbywać razem z trenerem, z kimś, kto się zna. Leczenie Mhm. ma się odbywać pod kierunkiem lekarza, na przykład lekarza, czyli kogoś, kto się zna. Proces uczenia się też powinien przebiegać pod kierunkiem fachowca, a więc edukatora, nauczyciela, który się na tym zna. Mam na myśli oczywiście naprawdę się zna, a nie tylko ma zawód taki czy owaki, bo to jest różnie. A więc chodzi o to, żeby być poprowadzonym. I tutaj ty mówisz o tym, że no jeżeli ktoś chce, to niech sam po prostu pracuje. Zgadza się, może czasami osiągnąć jakieś fajne efekty, ale myślę, że to będzie bardzo długa ścieżka, bardzo długa droga. Lepiej się oddać w ręce fachowców, przynajmniej na początku. Tak, zdecydowanie. Ja powiem więcej. Ja cały czas się oddaję w ręce fachowców, mimo że sam się zajmuję hipnozą. Ja mam sesję hipnozy, gdzie ja jestem klientem Tak, tak, i tak. pracuję i super, i się cieszę bardzo, i zawsze mam efekty takiej sesji. A później dopracowuję sobie wszystko poprzez autohipnozę sam, przejdę pewien etap i znowu pracuję z kimś. Mhm. Także to jest normalna sprawa. Tak, z zewnątrz inne jest postrzeganie, ktoś może podpowiedzieć, jakieś może błędy, jakieś niedociągnięcia zrobimy, coś przeoczymy, natomiast samemu można bardzo dużo różnych błędów popełnić i mówić później, nie, to kompletnie nie działa, dajcie mi święty spokój. To właśnie dlatego, że wiele zależy od zdolności tego terapeuty czy autoterapeuty. Jeżeli się na tym nie znasz, nie podejmuj się samodzielnie niczego na początek, tylko po prostu daj się poprowadzić. Inaczej się nie da. Przynajmniej takie moje doświadczenia również są. To co, Michale, będziemy chyba na dzisiaj kończyć. Tak jest, będziemy Mam kończyć. nadzieję, że mimo tej przerwy to się wszystko jakoś tam nagrało. Także słuchaj, dziękuję Ci ponownie za tą wizytę, za tą bardzo budującą rozmowę. Myślę, Ja że dziękuję za zaproszenie. odmagiczyliśmy hipnozę, więc to nie jest żadna magia, żadne czary, mary, jakieś tam różne rzeczy. No Słuchajcie, słuchaj, jak kochani, będą pytania, to możemy się spotkać jeszcze raz, ja bardzo chętnie może odpowiem. zrobimy coś takiego, specjalne jakieś spotkanie. Tak, natomiast dziękuję również Wam, kochani, że znowu żeście byli, że wysłuchaliście cierpliwie, ci, którzy chcieli, bo nie dla wszystkich mogą być te tematy, ale ta grupa, która tutaj u mnie jest, no to jest grupa bardzo otwarta na różne po prostu światy, na oglądanie różnych światów, na smakowanie tych różnych smaków, więc ja myślę, że no, spotkania z Michałem są bardzo budujące i myślę, że to jeszcze nie będzie koniec. Wszystkiego najlepszego Wam życzymy. Trzymajcie Ja się. dziękuję bardzo. Pa, Do pa. zobaczenia.